Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. Co prawda dziś jesteśmy na koncie asystentki i jesteśmy na tym koncie z tego względu, że dziś przyjrzymy się płomiennej mantykorze. Zanim zaczniemy, standardowo przypominam o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Możesz również wesprzeć ten kanał, za co z góry dziękuję. No i przejdźmy do naszej płomiennej mantykory. Mamy już build przed naszymi oczami. Oczywiście sam build jest na samych 3-gwiazdkowych umiejętnościach oraz 3-gwiazdkowym talencie, więc zobaczmy sobie, co ten build ma nam do zaoferowania. Talent Ognioklatka zadaje obrażenia magiczne wybranemu legionowi, współczynnik obrażeń 100 plus 231. Oczywiście ten plus jest determinowany przez inteligencję. Im więcej inteligencji macie, tym macie większe obrażenia. Tutaj oczywiście obliczałem to na maksymalnej inteligencji. Maksymalna inteligencja tego pupila to 347. Maksymalny duch 321 i maksymalne szczęście 304. A wróćmy jednak do talentu. Zadajemy obrażenia magiczne i tworzymy pole stopionej lawy, które co sekundę zadaje obrażenia magiczne, współczynnik obrażeń 40, maksymalnie 3 wrogim legionom znajdującym się w jego zasięgu przez 3 sekundy. Więc 40 razy 3 razy 3 daje nam to obrażenie o wysokości 360 współczynnika obrażeń. Oczywiście nie są to obrażenia w jeden cel, tylko w 3 cele. Za każdym razem, gdy legion zadaje obrażenia magiczne za pomocą umiejętności wrodzonej, zyskuje jedną kumulację palącego znaku. Maksymalna liczba kumulacji to 7. Każda z nich zwiększa następne obrażenia od umiejętności pupila bojowego o 4%. Efekt może zostać aktywowany maksymalnie 2 razy na sekundę. Rzucenie umiejętności pupila bojowego usuwa wszystkie kumulacje. Sam talent, nie będę oszukiwał, jest naprawdę ok, ale prawdziwa siła tego pupila tkwi w jego kolejnych 2 umiejętnościach. Intensywna ognioklatka zwiększa efekt palącego znaku zdobywanego za pomocą ognioklatki o 4% plus 8,6%. Łącznie możemy zwiększyć, co daje nam łącznie 12,6%. Co łącznie z samym talentem daje nam 16,6% na 1 stack. Stacków możemy mieć 7, więc możemy zwiększyć nasze obrażenia nawet o 116%. Dodatkowo możemy wrzucić jeszcze zaawansowaną ognioklatkę, która dodatkowo zwiększy te obrażenia o 85%, plus 116% daje nam łącznie plus 201%. O tyle procent możemy zwiększyć obrażenia naszego talentu. Oczywiście musimy mieć 7 stacków. No a żeby mieć 7 stacków, będziemy potrzebowali do tego Yunminga. Także ten pupil jest tylko i wyłącznie, ten pupil będzie działał bardzo dobrze, tylko i wyłącznie z Yunmingiem. Zobaczmy sobie jeszcze, jak działa sam pupil w akcji, tak? Zobaczmy, jak działa on w akcji. Oczywiście potrzebujemy tutaj Yunminga, żeby zbierać te staki bardzo, ale to bardzo szybko. Walder wpadł w szał i teraz pupil powinien wpaść w szał. Mamy ognioklatkę. Jak widzicie, obszar tej ognioklatki nie jest zbyt wielki. Jest to raczej kółko samego legionu. Może nawet trochę mniejsze. Nie no, raczej kółko samego legionu. Więc obszar ognioklatki nie jest zbyt wysoki. A my zobaczmy jeszcze, jak szybko zbieramy tutaj staki. Tutaj mamy 2 staki, jak widzicie. 1 i 2. Oczywiście sam Yunming może nam zagwarantować 2 staki na sekundę, tylko musimy aktywować jego 2 umiejętności. Mowa oczywiście o umiejętności pierwszej oraz o umiejętności czwartej. Pamiętajcie jednak, że czwarta umiejętność może aktywować się raz na 5 sekund, więc na jeden cykl możemy zyskać 2 staki z czwartej umiejętności. Tutaj mamy w pierwszej sekundzie 2 staki, trzeci stack, czwarty stack, piąty stack oraz 6 stack. Oczywiście same staki, kiedy łapiemy, mamy tutaj ikonkę pupila. Tutaj powinien być stack 7 i mamy maksymalną ilość palącego znaku. Tutaj oczywiście wpadł w szał Welyn. 2 sekundy po naszym bohaterze powinna wpaść w szał Mantykora. Tak, tutaj wpada w szał Mantykora. No i ściągamy wszystkie staki.
No i zaczynamy od nowa. Także o same staki martwić się nie musimy, należy jednak pamiętać, że ten pupil jest dedykowany dla Yunminga. Oczywiście kolejnymi umiejętnościami, które wam polecam, będzie kontynuacja oraz zaawansowana kontynuacja. Wiem, że niektórzy zastanawiają się, czy warto brać kontynuację, bo ściąga nam staki. Oczywiście kontynuacja będzie nam ściągała około 2 staków, więc będzie to około 32% przy maksymalnej inteligencji. Natomiast sama kontynuacja może zadać obrażenia o wysokości nawet 82% podstawy, więc no, mimo wszystko sama kontynuacja zada większe obrażenia niż ten dodatkowy stack, a nawet 2 staki. Oczywiście obrażenia kontynuacji będą zwiększone o te 2 staki, jednak nie będzie to 100% samych obrażeń, tylko 82% przy maksymalnej inteligencji. Więc mówiąc krótko na pytanie, czy warto brać kontynuację, oczywiście, że warto. Żeby jednak kontynuacja miała sens, warto wrzucić również zaawansowaną kontynuację, która zwiększa szanse na aktywację kontynuacji o nawet 60%. Łącznie możemy mieć 100% szansy na aktywację. Sama kontynuacja zada obrażenia o wysokości około 542 współczynnika obrażeń, no i z tej obszarówki zadamy dodatkowe 480 obrażeń. Oczywiście jeśli trafimy tymi obszarówkami w 3 legiony. W każdym razie same obrażenia kontynuacji mogą wynosić nawet 1022 współczynnika obrażeń. Więc jak najbardziej warto. Chyba nie wspomniałem o samych obrażeniach talentu. Jeśli zwiększymy nasz talent o dodatkowe 201% z tych 2 umiejętności, wtedy zadamy obrażenia o wysokości niemalże 1000, więc jest to więcej niż bohater epicki. Także naprawdę ta Mantykora ma potężne obrażenia. Dodatkowo, bo to jeszcze nie koniec, dodatkowo mamy ten drugi efekt. Oczywiście tutaj mamy tylko 40 damage faktora. Jeśli zwiększymy te 40 damage faktora o 201%, to nie będzie tak zawrotna liczba, ale mimo wszystko, gdyby te cele stały w tym malutkim kółeczku na tej lawie, no to zadalibyśmy obrażenia o wysokości nawet 1080 współczynnika obrażeń. Więc pupil ma naprawdę przepotężne obrażenia, co łącznie nam daje obrażenia o wysokości nawet 2080 współczynnika obrażeń z tych samych 3 umiejętności na 3 gwiazdkach i oczywiście maksymalnych atrybutach. Dla porównania, jeśli sobie byśmy porównali szafirowe baśniowe smoczydło z tym uniwersalnym buildem, no to tutaj sam talent zadaje w jeden cel obrażenia o wysokości 460 współczynnika obrażeń. Oczywiście mnożymy to razy 3, bo możemy trafić 3 cele. No i tutaj obrażenia naszego talentu będą wynosiły 1392 współczynnika obrażeń. Więc pod względem samych obrażeń płomienna Mantykora już bije na głowę szafirowe baśniowe smoczydło. Więc tak naprawdę nie ma co się zastanawiać. Jeśli macie Yunminga, a powinniście go mieć, no to róbcie do niego płomienną Mantykorę. Płomienna Mantykora ma na razie tylko jeden minus, a jej minus jest taki, że nie jest uniwersalna i musimy ją grać z Yunmingiem. Natomiast szafirowe baśniowe smoczydło możemy grać z każdym bohaterem magicznym. Na koniec możemy sobie jeszcze porównać obrażenia na 30 sekund. Szafirowe baśniowe smoczydło w ciągu 30 sekund zada obrażenia o wysokości nawet 10200 współczynnika obrażeń. Uznałem, że pupil wpada w szał dwukrotnie w ciągu tych 30 sekund. Natomiast jeśli chodzi o płomienną Mantykorę, to możemy zadać obrażenia o wysokości nawet 14270 współczynnika obrażeń. Więc są to obrażenia większe nawet o 40%. Także pupil naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy. Także sam pupil jest naprawdę bardzo potężny. Sam Yunming jest również bardzo mocny. Do tego jeszcze artefakt. No i mając te 3 rzeczy, myślę, że możecie przynosić raporty po około 150 000 zasług minimum. Także nie ma na co czekać, tylko warto robić artefakt, warto robić Yunminga, no i warto robić Mantykorę. Ja będę się tutaj z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.